Doktor Zuckerman nazywał się Lew Zuckerman, mieszkał w Gródku przy ulicy Fabrycznej w dosyć ładnym, takim dużym domu, który w tej chwili jest przychodnia lekarska. Mieszkał z żoną, dwojgiem dzieci i prawdopodobnie albo to była jego matka, taka starsza pani, albo matka żony tego Zuckermana. No więc pierwsze wspomnienie moje z doktorem to było wtedy, kiedy chodziłam do przedszkola i wsadziłam sobie do nosa dosyć dużą fasolkę. No i nie mogłam oddychać i w ogóle płakałam i była tragedia. No więc znalazłam się w gabinecie pana doktora i to zapamiętałam, że mnie było bardzo źle, bardzo mnie to bolało, wszyscy mnie straszyli, że umrę, a pan doktor tak się śmiał na głos. I zapamiętałam, no może, bo mała wtedy byłam, ale wydawało mi się, że był bardzo wysoki i właśnie ten uśmiech pamiętam do dzisiaj. To było pierwsze wspomnienie. A jak pani wyjął tą fasolkę? No więc takimi bardzo dużymi jakimiś szczypcami to było, w każdym razie coś takiego długiego. No i właśnie wyjął tą fasolkę, pogłaskał mnie i mówił, żebym tego więcej nie robiła, nie wsadzała sobie do nosa nie tylko fasoli, ale i innych rzeczy też nie. A dlaczego pani włożyła ją? Nudziłam się, bo było leżakowanie w przedszkolu, na podłodze, na kocach żeśmy leżeli. Nie chciało mi się spać, a przedtem bawiliśmy się właśnie, bo zabawek w przedszkolu wtedy nie było za wiele. I z tej fasoli układaliśmy jakieś kwiatki na ten. No i ja sobie do fartucha schowałam całą garść tej fasoli. No i wsadziłam, ja wiem ile miałam, ze 3 latka, może mniej, może. No, a drugie zdarzenie? To było pierwsze zdarzenie, a drugie zdarzenie to było takie, że w Gródku to wszyscy chodzili boso, niezależnie od wieku. No i ja też. I chodziłam po ogrodzie i nastąpiłam na szkło i tak sobie skaleczyłam stopę, że do dzisiejszego dnia mam szramy na pół stopy. No i strasznie krzyczałam, przyleciała sąsiadka, zakręciła mnie w coś, tę nogę, na ręce i odległość niedaleka, bo od przychodni tam na koniec Fabrycznej, no to bardzo bliska. Ale póki żeśmy tam doszła pani ta ze mną, no to ten cały ręcznik czy serwetka to była we krwi, ciekło z tej, cała droga była we krwi. No i pan doktor wtedy to był zły bardzo, no ale się zajął mną i widocznie nie dawał mi nic na zleczenie, bo jak szył taką igłą, to strasznie wrzeszczałam. I pamiętam, że przyszła taka starsza pani, przyniosła coś do picia i doktor na mnie krzyczał, a ta pani starsza krzyczała na doktora i ciągle mówiła lew, lew. Widocznie to była jego matka, bo tak mi się wydaje, no. I właśnie potem przez dłuższy czas dziadek mnie nosił na opatrunki. No i widocznie doktor Zuckerman nie żądał zapłaty, bo bardzo często nie brał od ludzi, którzy nie byli bogaci, bo dziadek z ogrodu zawsze wyrywał do koszyczka, wkładał jakieś tam buraki, marchew, ogórki i doktorowi to nosił. I teraz jak o tym sobie wspominam, to mnie się wydaje, że bo wtedy miałam chyba z 7 lat, żeby nie doktor Zuckerman, no to mogłabym się wtedy wykrwawić całkiem. Dlatego, że tyle lat, już 84 lata żyję, a jest taka szrama na tej nodze mojej po tym właśnie wypadku. W rodzinie u nas to w ogóle doktor Zuckerman to w ogóle bardzo go lubili wszyscy i nie tylko moja rodzina, ale okoliczni mieszkańcy też, że był bardzo dobrym lekarzem, był jedynym lekarzem i leczył nie tylko Żydów, bo był sam Żydem, ale leczył wszystkich ludzi tu mieszkających. A Gródek to była taka międzynarodowe miasteczko. No najwięcej było Żydów i prawosławnych, trochę było katolików, ale i była rodzina armeńska, byli Ukraińcy. Wszystkich leczył i okoliczne wioski też. W każdym bądź razie zawsze się słyszało, że doktor Zuckerman to był nadzwyczajny człowiek. I potem, kiedy Niemcy zrobili tu getto, to rodzinę Zuckermana wywieziono do getta, z tym, że syn uciekł, widocznie był gdzieś w partyzance, w każdym bądź razie po wojnie przyjechał tutaj, był bardzo krótko,
ale jak się dowiedziałam od tego Siemiona, który przyjeżdżał w latach 90. z Izraela, no to mówił, że młodo zmarł, bo wpadł w alkoholizm. Nie ma co się dziwić. No więc doktora wywieźli do getta w Białymstoku, a ten cały dom zajęła władza niemiecka i tam było całe biuro, taki nazywali Amtskommissar. I doktor był w getcie. Tak jak wiem z opowiadania babci, tego dziadka mojego, że i mojego ojczyma, który pracował na stacji Waliły i współpracował z oddziałem partyzanckim Karpiłka, że tych właśnie Żydów wykradli partyzanci i przywieźli tutaj do lasu koło Straszewa, to tam taki las się nazywa Lipniki. A była bardzo sroga zima, mróz ponad 30, no i po nich mieli przyjechać partyzanci z Białowieży, bo tam był bardzo silny oddział partyzancki. No i się spóźniali, nie przyjeżdżali, ale dlaczego? Dlatego, że Niemcy przyjechali tu z tymi Ukraińcami, zrobili obławę na partyzantów i oni nie mogli w odpowiednim czasie przyjechać po tę rodzinę. A ponieważ doktor Zuckerman był znany tutaj w okolicach, a przecież Straszewo to jest niedaleka wioska, no więc ośmielił się pójść zapukać do któregoś domu, bo się po prostu groziło im zamarznięcie. No i przyjął ten gospodarz ich, z tym, że wysłał syna czy kogoś tam do Gródka, do żandarmerii i rano przyjechali i ich właśnie wszystkich aresztowali. Czyli doniósł. Doniósł. No i prowadzili ich przez Gródek. Ludzie tu wyszli. Ja wtedy już nie chodziłam, to nie byłam, ale tak jak babcia Paraska, matka mojego ojczyma opowiadała, że ludzie wyszli na ulicę i krzyczeli i nawet ona, bo babcia znała żydowski język, niemiecki znała, bo ja sama słyszałam, jak z Niemcami rozmawiała, z tymi żołnierzami, ale ona znała też żydowski, bo nauczyła mnie liczyć do 10. Jak się bawiłam z dziećmi żydowskimi wchowanego, nie umiałam liczyć. To mi nauczyła liczyć. I ona prosiła tych Niemców, że nie ma w ogóle lekarza w całym Gródku, że nie tylko nas będzie leczył, ale ich też, że to bardzo dobry człowiek, bardzo dobry lekarz. No ale oczywiście nic z tego nie wyszło, no i zostali zaszczeleni tutaj na cmentarzu żydowskim. No ten epizod właśnie dlatego zapamiętałam, bo właśnie ojczym zrobił straszną awanturę babci, że mogli ją zabić. Ale babcia była odważna i to nie ona uratowała w ogóle młyn, przechowywała żołnierza ruskiego i nikt w całym domu nie wiedział, bo w takiej chlewku na takim pięterku tam miała. Ale pani również zajmowała się tą historią później już po wojnie. Starała się pani upamiętnić Zuckermana. No więc rozmawiałam jeszcze, jak pracowałam w Warszawie, to tu przyjeżdżałam i rozmawiałam o tym z sekretarzem gminy, partii. No to wtedy nie ta polityczna taka była sytuacja, że Żydzi byli, znaczy z Polski wyjeżdżali gromadnie, po prostu można powiedzieć, że wyrzucali ich. To nie było takiej tej. Po tym jak przyjechałam tutaj, to też na ten temat rozmawiałam. No więc wszyscy naokoło mi opowiadali, że na pewno trzeba coś zrobić tego. No ale jednak powstało w szkole jakaś grupa zajmująca się historią mieszkańców Gródka. No i właśnie się dowiedziałam, że to nie gmina, tylko szkoła doprowadziła do tego, że jest w tej chwili tablica